Najtańszy na rynku LiFe po 4 12V 100 Ah z Amazon. Zapraszam na test i prezentację. Akumulatory w cenie 607,99 zł za sztukę zostały zakupione na Amazon. Promocja taka była z okazji Amazon Prime Day, obowiązywała tylko przez 2 dni 16 i 17 lipca i tylko wtedy taka cena była dostępna. W tej chwili te akumulatory kosztują 899 zł. W dzisiejszym materiale odpowiemy sobie na pytanie, czy warto było za tą cenę kupić te dwa akumulatory, jaka jest ich pojemność i czy ogólnie jestem zadowolony z tego zakupu. Także zapraszam na test. Przyszły dzisiaj dwie sztuki zamówionych akumulatorów z Amazona. Za chwilkę sobie jeden rozpakujemy, albo nawet obydwa. Zobaczymy, jak wyglądają, zmierzymy rezystancję, sprawdzimy, jaka jest ich waga. Akumulator 12V 100 Ah powinien ważyć około 10 kg, więc zobaczymy sobie, jaka jest ich waga, a później zrobimy ładowanie, no i testy pojemnościowe. Zobaczymy, jak to wypadnie. Jako że dzisiaj jest dość gorąco, takie szybkie rozpakowanie akumulatorów. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. I tak standardowo jak większość akumulatorów od góry pianka. Nawet nie wiem, czy dobrze, chyba nie powinien być do góry nogami. Ale widzę, że ta pianka taka bardziej masywna. Potrzebuje dwie ręce. Pianka taka dosyć gruba od góry. Tak to wygląda w środku. Na wierzchu instrukcja. No dosyć pokaźna ta instrukcja. Taki zeszyt z 37 stronami. Przejrzymy sobie ją w czasie testów. A tak zapakowany jest sam akumulator. Tu są plastikowe nakładki nałożone na klemy plus i minus pasek, tak standardowo jak we wszystkich akumulatorach. No to spróbujmy go wyciągnąć. Czekajcie. Wraz z akumulatorem oczywiście jeszcze są dostarczone dwie śrubki i nakładki na te śrubki, żeby zabezpieczyć przed zwarciem. I to jest wszystko, co dostajemy. Tak wygląda sam akumulator zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Zaraz zmierzymy jego rezystancję. Akumulator wyciągnięty z pudełka. Sprawdzimy, jakie ma napięcie. Jak widać, napięcie, z którym przyszedł, to 23-24 V. Także całkiem dobre napięcie. I spróbujemy sobie zmierzyć rezystancję. Czekajcie, niech mi się miernik włączy. Impedancja to jest 4,54 ℵ. Producent mówi, że impedancja powinna być poniżej 7, więc tutaj jak najbardziej mamy impedancję zachowaną. Wygląda wszystko na razie dobrze. Podłączam akumulator do ładowania. Całą noc będzie trwało prawdopodobnie rozładowywanie go prądem 10 A, przynajmniej tak powinno być. Podłączę go jutro i całą noc będzie się rozładował. Zobaczymy, jak to będzie rano. Także na razie wygląda to nieźle. Za chwilę przeprowadzimy test pojemności akumulatora. Napięcie w tej chwili wynosi 13,53 V. Był ładowany napięciem 14,6, ale jakieś 2 godziny temu go odłączyłem. Na takiej wartości napięcie się ustabilizowało. Prąd, którym będziemy rozładowywać, to standardowo 10 A, a napięcie odcięcia w teście akumulatora to jest 10,5 V. No i za chwilkę zaczniemy sobie test. No to zaczynamy test. Napięcie startowe 13,343 V. Jak widać, test trwa już 3 godziny 40 minut. Aktualna pojemność akumulatora to 36 Ah.
napięcie 12992 V. Test pojemności pierwszej baterii się zakończył. Napięcie 10,5 V, czyli tak jak ustawiłem napięcie odcięcia. Energia zgromadzona to 1304 Wh, pojemność 101 Ah, czas testu trochę ponad 10 godzin. Drugi akumulator też już jest naładowany. Test drugiego akumulatora spróbuję zrobić, podłączając go również do oprogramowania Battery Tester PX100 i tam powinien nam powstać ładny wykres, oczywiście pod warunkiem, że przez te 10 godzin komunikacja między testerem a komputerem się nie zerwie. Jak widać, program Battery Tester mamy już włączony, jest on sparowany z Atorczem i za chwilkę zaczniemy sobie test pojemności razem z wykresem. Mam nadzieję, że się nic nie rozłączy, nie będzie jakiegoś zaniku napięcia, bo ostatnio często są u nas jakieś takie sekundowe, dwusekundowe zaniki napięcia. Mam nadzieję, że akurat uda się zrobić ten test. No, jest to ponad 10 godzin testowania, więc wszystko może się zdarzyć. Troszkę się tu musiałem pobawić, bo nie chce mi współpracować coś program z testerem, ale spróbujemy jeszcze raz puścić obciążenie sztuczne. Jak widać, napięcie mi spadło troszeczkę do 13,76 V, ale myślę, że to nie będzie problemem. Prąd rozładowania 10 A, napięcie odcięcia 10,5. Zobaczmy, czy teraz wystartuje. No i wystartowało, przedtem mi się rozłączało, bo tam był interwał rezystancji i on powodował włączenie, wyłączanie. Mówię tutaj o programie Battery Monitor, natomiast teraz wszystko wygląda, że jest ok. Zostawiamy to, mam nadzieję, że wszystko zadziała, nic się nie rozłączy. Niech sobie idzie, no ten test będzie trwał ponad 10, być może nawet około 11 godzin, zobaczymy. Test drugiego akumulatora również się zakończył. Jak widać, pojemność akumulatora to 1004 Ah, energia zgromadzona to 1333,8 Wh. Sam test trwał ponad 10 godzin 27 minut i co ważne, udało się zrobić wykres, czyli mieliśmy cały czas połączenie między Atorczem a oprogramowaniem. Wykres pokazuje przebieg całego procesu rozładowania. Jak widać, najbardziej efektywne użycie takiego akumulatora LiFePO4 jest między 13 a 12,5 V. Uzyskujemy wtedy 90% pojemności tego akumulatora i tutaj jest najbardziej stabilna praca. Poniżej 12,5 V spadek napięcia jest już zauważalnie szybszy, natomiast poniżej 12 V to jest już taki ostry wykres w dół. Także najlepsze parametry pracy dla tego akumulatora to jest między 12,5 a 13 V i tutaj uzyskujemy 90% pojemności. Jak widać po testach, obydwa akumulatory uzyskały powyżej 100 Ah pojemności. Jeden ma 101 Ah, drugi ma 104 Ah, więc w jakichś tam granicach błędów jest to dosyć porównywalne. Jak będą się sprawowały akumulatory za jakiś czas, tego nie wiemy. Po kilkuset cyklach postaram się zrobić taki krótki film, gdzie pokażę, w jakim one są stanie. Po tej serii testów przejdźmy może do instrukcji użytkownika i tutaj mała niespodzianka, ponieważ w instrukcji wyczytałem, że producentem baterii jest firma Swell Technology, a jako że współpracuję z tą firmą, zapytałem, czy to oni są producentem tej baterii. Oczywiście, tak jak się spodziewałem, nie są producentem tej baterii. Jedyną brandem, pod którym produkują baterie, jest LanPWR. Zapytałem więc sprzedawcę, czy zgodnie z tym, co napisali w instrukcji użytkownika, producentem baterii jest Swell Technology. I otrzymałem odpowiedź, że nie, a producentem baterii okazała się firma Guangdong Zhiding Innovation Electronics. Tak więc zapytałem jeszcze raz LanPower, jak to się stało, że posługują się ich instrukcją obsługi. I dostałem w odpowiedzi, że instrukcja została wykradziona i że podjęli już stosowne środki w tym temacie, żeby zapobiec takim rozpowszechnianiu nielegalnych instrukcji. W związku z tym nie będę tutaj przedstawiał instrukcji użytkownika. Macie link z odsyłaczem do testu baterii LanPower 12V 100 Ah. Tam ta instrukcja jest dokładnie omówiona. A jedyna różnica między tymi instrukcjami jest taka, że instrukcja od LanPWR jest w języku angielskim, natomiast instrukcja do baterii z Amazona jest przetłumaczona na 5 dodatkowych języków.
I oczywiście przyszedł czas na podsumowanie całości. Czy jestem zadowolony z zakupu? Tak, za te 607 zł nie kupię nigdzie indziej akumulatora 12V 100 Ah. Czy mógłbym polecić te akumulatory? Myślę, że można polecić te akumulatory. Jak widać, różnią się trochę pojemnością. Jeden ma 104, drugi ma 101 Ah. Jest to niewielka różnica, o którą można przeboleć. A jakie są Wasze wnioski po testach akumulatorów? Zapraszam do sekcji komentarzy. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.